Cześć, dzień dobry. Ja się nazywam Kasia Flis i przychodzę dzisiaj do Was z Powerwalkiem, z którym przychodzimy do Was codziennie o godzinie 6:15 po to, żeby Was obudzić i zachęcić do wspólnych spacerów. Ja dzisiaj, jak widzicie, przychodzę do Was z samego centrum Warszawy po to, żeby Wam znowu poopowiadać o tym, czym jest uważność, dlaczego spacer. Taki, słuchajcie, uważny spacer jest nam wszystkim bardzo, bardzo potrzebny. Znacie pewnie wszyscy takie powiedzenie o tym, że czasami z niektórymi problemami trzeba się po prostu przespacerować. Pewnie słyszeliście wielokrotnie takie hasło: rozchodź to, przejdź się z tym, przemyśl to w trakcie spaceru, pójdź na spacer, a potem wróć. No i jest w tym bardzo dużo mądrości, dlatego że nasze ciało i nasze nogi przede wszystkim, ale też nasze ciało są integralną częścią naszego umysłu. Nasz umysł to nie tylko nasz mózg, ale też to nasze ciało. I ruch jest integralną częścią myślenia. Wszystkie osoby, które mówią o tym, że myśli im się lepiej wtedy, kiedy chodzą, mają absolutną rację, dlatego że rzeczywiście często myśli nam się lepiej, kiedy jesteśmy w ruchu. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale Steve Jobs, to jeden z większych wizjonerów współczesnego świata, to była osoba, która prowadziła podobno wszystkie najważniejsze rozmowy w ruchu. Steve Jobs zapraszał ludzi na wspólne spacery, nie zawsze takie głośne jak dzisiaj tutaj. I w trakcie tych wspólnych spacerów przemyśliwał z różnymi ludźmi ważne aspekty swoich różnych inicjatyw i pomysłów. No i miał w tym bardzo dużo racji, dlatego że badania pokazują, że spacer, słuchajcie, muszę Was tak złapać, że spacer pobudza dywergencyjne myślenie. To jest taka pierwsza rzecz, która sprawia, że dzięki temu, że chodzimy, nam się lepiej myśli. Dywergencyjne myślenie to jest takie myślenie kreatywne, tak? Czyli taki specyficzny, kreatywny sposób podejmowania pewnych zawiłych problemów, odpowiadania sobie na zawiłe pytania, a w praktyce oznacza to widzenie nowych kontekstów. Możemy na nowo odczytać jakiś problem, możemy zobaczyć go z innej perspektywy, możemy zauważyć nowe zmienne, które ten problem kształtują. Mogą nam wpaść do głowy razem z wiatrem, słuchajcie, który nam wieje we włosy, jak spacerujemy. Może nam wpaść do głowy masę nowych rozwiązań, bo właśnie ruch to myślenie dywergencyjne uruchamia. Z tego powodu, jak mamy coś ważnego do przemyślenia, to rzeczywiście przejście się z tym na spacer wydaje się być bardzo dobrym, uzasadnionym sposobem postępowania z naszym umysłem w trakcie rozwiązywania problemów. Słuchajcie, próbuję złapać jakąś taką perspektywę, żeby było dosyć cicho, na tyle, na ile to jest możliwe. Więc po pierwsze, idź rozchodź problem, to przede wszystkim zaproś swój umysł i swój mózg, dzięki temu, że się ruszasz, do innego niż dotychczas sposobu myślenia. Zaproś swój umysł do większej kreatywności, zaproś go do zobaczenia problemu z innej strony. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w trakcie spaceru oczywiście wyrównuje nam się, słuchajcie, praca naszego serducha, dotleniamy się, spada naturalnie poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. My się bardzo boimy kortyzolu, trochę niesłusznie, dlatego że kortyzol sprawia, że mamy na przykład możliwość obudzenia się rano i mamy motywację do życia, ale jego nadmiar, wtedy kiedy chronicznie go doświadczamy, no jest dla nas zabójczy, tak? Może sprawić, że mamy bardzo duże problemy z rytmem okołodobowym, mamy bardzo duże kłopoty z tym, jak się czujemy, mamy
duże kłopoty z apetytem, potem się pojawiają choroby cywilizacyjne, choroby przewlekłe w naszym życiu, no również choroby związane z psychiką, tak? Zaburzenia psychiczne. Więc spada nam kortyzol w trakcie tego spaceru, a kiedy spada nam kortyzol, to dzieje się coś niezwykłego. To znaczy, okazuje się, że kiedy my nie jesteśmy zestresowani tak bardzo, podejmujemy zupełnie inne decyzje. Te decyzje są okraszone taką większą nutką empatii z naszej strony. Te decyzje są okraszone większą właśnie wrażliwością, ale też mamy większy wgląd wtedy w nasze uczucia, lepiej rozpoznajemy nasze, słuchajcie, potrzeby, lepiej potrafimy dokopać się do tego, co tak naprawdę czujemy w związku z okolicznościami, które nas otaczają, czyli ten spacer, niewinny spacerek, na który Was dzisiaj zabrałam tutaj, on może być taką bramą do tego, żeby w ogóle lepiej poznać siebie, bo trudno jest poznać siebie, kiedy jest się pod wpływem nieustannego niepokoju, nieustannego jakiegoś takiego, wiecie, lęku albo jakiegoś takiego chronicznego stresu. Bo wtedy my nie mamy czasu na to, żeby zadawać sobie pytania, co ja tak naprawdę myślę o tej sytuacji, albo jak ja naprawdę się czuję z tą sytuacją, bo myślimy, nasze myślenie jest podporządkowane temu nadmiarowi kortyzolu, tak, który w nas się odkłada i gromadzi i wpływa na to, jak się, słuchajcie, zachowujemy też w życiu. Wiemy, że osoba pod wpływem nadmiaru kortyzolu jest nadmiernie czujna, wycofana, albo agresywna, albo sfrustrowana, albo szybko się irytuje, albo ma problem z wyznaczaniem celów, albo jest impulsywna. No, trudno wtedy o autentyczne poznawanie siebie przy pomocy różnych uczuć, które nam się przytrafiają, myśli, które możemy śledzić, potrzeb, które za tym stoją. Więc spacer, nawet taki bardzo szalony, jak ja mam dzisiaj, spacer to jest sposób na to, żeby zmniejszyć poziom tego kortyzolu i zadać sobie kilka ważnych pytań w trakcie tego spaceru o to, co teraz czuję, co teraz myślę. Na przykład o tej sytuacji, która mnie 10-15 minut temu zdenerwowała, albo przeraziła, albo sparaliżowała, albo co teraz myślę o tej kłótni, która za mną, albo co teraz myślę, słuchajcie, o zadaniu, które przede mną, jakimś, które mi się wydaje bardzo trudne do rozwiązania. Wydawało mi się bardzo trudne do rozwiązania. Co w ogóle myślę o sobie? Jak się ze sobą czuję? Jaki mam do siebie stosunek? Bardzo często okazuje się, że kiedy my, słuchajcie, muszę też to poprawić, że kiedy my ruszymy nasze ciało, uruchomimy myślenie kreatywne, zwiększymy dostęp do empatii, wrażliwości, dokopiemy się do tego, co tam czujemy, czego potrzebujemy i co sobie myślimy, to nagle się okazuje, że zaczynamy się bardziej lubić w trakcie tego spaceru. Jesteśmy dla siebie bardziej hojni. Bardzo często jest tak, że zaczynamy samych siebie dopingować, samych siebie wzmacniać, doceniać. Mamy większy dystans do siebie. Wybaczamy sobie różne rzeczy. Te wszystkie rzeczy, ja nie wiem, jak wy macie, ale mi totalnie te wszystkie rzeczy się w trakcie spacerów przytrafiają. Ja regularnie w trakcie spacerowania doświadczam jakiegoś takiego większego kontaktu ze sobą, ale też większej łagodności do siebie. Jakbym zmieniała tryb działania, czyli switchowała się w jakieś szczególnie inne miejsce. Jejciu, nie myślałam, że to będzie tak głośno. Liczyłam na to, że jednak o tej porze, może się przeliczyłam, ale o tej porze w Warszawie będzie cisza. Więc wolę sobie Was w takim razie zapauzować i jak wejdę w taką cichą alejkę, to będziemy kontynuować. Szanowni Państwo, nie wiem, czy tu jest trochę ciszej na tej alejce, ale wydaje mi się, że jestem troszkę dalej od ulicy. Mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeli dobrze. No dobra, czyli spacer może być sposobem na to, żeby
rozprawiać się z problemami, szukać nowych rozwiązań, zwiększać poziom empatii i wrażliwości, poznawać samego siebie i samą siebie, tym samym zwiększać własny dostęp do tego, czego potrzebuje. Oczywiście poza wszystkimi biologicznymi korzyściami związanymi z obniżeniem kortyzolu, spacer może poprawić jakość naszego życia poprzez to, że wpływa na jakość naszych decyzji. Wiemy, że decyzje podejmowane pod wpływem stresu, braku dostępu do własnych uczuć, braku dostępu do potrzeb, zawężoną perspektywą, one najczęściej nie są trafione. Ile taki spacer powinien trwać, żeby te cuda, o których Wam opowiadam, się Wam wydarzyły i przytrafiły? Po pierwsze, taki spacer musi być codziennością dla Waszego organizmu. Okazuje się, że to nie jest tak, że wiecie, jak chcę sobie kreatywnie myśleć, to nagle wychodzę z domu, idę na pierwszy spacer i przytrafia mi się to cudo. No nie. Ruch musi być takim codziennym elementem naszego życia, żeby nasz umysł mógł zacząć korzystać z dobrodziejstwa płynącego z ruchu. No to ma też swoją praktyczną stronę, dlatego że oczywiście, że jeżeli nie chodzimy codziennie na spacery i nasza kondycja troszkę kuleje, to te pierwsze spacery, wysiłek, w ogóle praca nad motywacją, żeby wyjść, może być wyzwaniem. Po drugie, musimy troszkę przejść, żeby złapać ten stan. To nie może być tak, że my wychodzimy z domu, już za zakrętem, zaczynamy bardzo intensywną pracę umysłową, tak? Taką, wychodzę z domu, chcę stawić czoła jakiemuś problemowi, zrobiłem 3 kroki, już skupiam się na tym, żeby znaleźć rozwiązanie. Nie. Jeżeli skupisz się na tym, żeby znaleźć rozwiązanie, to się najprawdopodobniej zestresujesz, zblokujesz i to cudo do Ciebie nie przyjdzie. Musisz po prostu spacerować i z tyłu głowy, być może na początku spaceru albo z tyłu głowy, zadać sobie pytanie, po co ja idę, z czym ja idę, co mam w głowie, jakie wyzwania przede mną, co za mną, tak? Wtedy Ty sobie spacerujesz i się odprężasz, a Twoja część związana z pracą mózgu, ale też Twój umysł, powolutku zaczyna otrzymywać nową jakość. Tą jakością jest właśnie to dywergencyjne myślenie, tą jakością jest właśnie obniżony poziom kortyzolu, tą jakością jest właśnie większa wrażliwość i empatia. I może nie za każdym razem. I najprawdopodobniej Ty w pewnym momencie zorientujesz się, że wpadasz na jakiś genialny pomysł, mniej genialny pomysł, ale na pewno nowy pomysł. Nowy pomysł postępowania z czymś. Gdybyśmy mieli taką maszynkę, w której moglibyśmy zaprogramować, że w trakcie spaceru rozwiążemy ten jeden konkretny problem, pewnie byłoby łatwiej. Natomiast praktyka pokazuje, że raczej, słuchajcie, jestem w takim miejscu teraz, że raczej te pomysły i rozwiązania, one wpadają nam bardzo trudny do przewidzenia sposób. Są takimi olśnieniami, tak? Tak jak artyści czasami mają jakieś takie olśnienie, pojawia im się taka eureka albo przypływ właśnie takiej kreatywności. Oczywiście, jeżeli jest tak, że spacerujesz codziennie, spacerujesz świadomie, zaczynasz zauważać, że ten spacer może sprzyjać Twojej pracy umysłowej i samoregulacji, w ogóle samopoznaniu, to pewnie z czasem staje się to dużo prostsze. Ja na przykład, kiedy piszę książki, to regularnie najpierw wchodzę, przemyśliwuję różne rzeczy do tego stopnia, że żeby nie zgubić tych pomysłów, bardzo często zapisuję sobie je na dyktafonie, czyli chodzę i mówię sama do siebie, a potem to przesłuchuję, w domu, ponieważ zauważam, że te pomysły wpadają też i lubią wypaść, można je zgubić, ale też zauważam, że często mam taki moment, że jest ich mnogość i że potem bardzo trudno jest mi się cofnąć do tego stanu i przypomnieć sobie, co autor miał na myśli, bo jestem już jakby w innym stanie
umysłu. Ten umysł się zmienia, on się zmienia jak pogoda, tak? I wiadomo, że ta pogoda, która wytwarza się w naszym umyśle, ona determinuje to, jak my patrzymy na świat, jak o nim myślimy. Część tych pomysłów czasami jest do wyrzucenia, ale duża część się bardzo mi przydaje. Moje książki powstały w ruchu. Więc ja Was dzisiaj zachęcam do tego, żebyście spojrzeli na spacer jak na narzędzie do zwiększania swojego potencjału poznawczego, do zwiększania swojego potencjału związanego z właśnie z Waszą bystrością, z elastycznością emocjonalną i właśnie taką poznawczą, z krytycznym myśleniem, generowaniem wielu pomysłów, bo to myślenie dywergencyjne pozwala nam generować wiele pomysłów. Więc spacer może być super twórczym doświadczeniem. Uważny spacer może nas bardzo do tego przybliżyć. Ja Was bardzo do tego zachęcam, żebyście stawiali sobie nie tylko takie cele związane z sylwetką, redukcją wagi, poprawą parametrów pracy ciała, chociaż one są bardzo ważne, ale żebyście też popatrzyli, że to ciało, ruch, aktywność fizyczna, rekreacja jest skutecznym narzędziem dostępu do zasobów poznawczych, intelektualnych, do zasobów związanych z pracą umysłu. Nikt na razie nic lepszego nie wymyślił, jak pobudzanie myślenia dzięki ruchowi. Więc bardzo, bardzo Was do tego zachęcam. Dzisiaj Wam życzę wspaniałego, udanego poranka. Mam nadzieję, że taki będzie, że u Was też będzie piękna pogoda. Jak widzicie, tu jest taki pierwszy letni warszawski wieczór. Młodzież się bawi gdzieś tam w jakimś parku. Ja sobie drepczę do domu. Postanowiłam dla Was dzisiaj nagrać tego powerwalka, dlatego że byłam na spotkaniu autorskim i wróciłam dopiero z Sopotu. Jest późny wieczór. I przyznam się, że ta 6:15 po tak późnym wieczorze może być wyzwaniem. Bardzo pilnuję tego, żeby spać te 8 godzin, 7,5, 8. Obawiam się, że nie byłabym w stanie tego zrobić, dlatego nagrywam dla Was wieczorem, a ponieważ jutro muszę się wyspać, bo mamy świetny projekt w młodych głowach, który realizujemy. I jutro jest taki bardzo trudny dzień, ale satysfakcjonujący, to muszę być na nogach wypoczęta i rzeźka. Więc bardzo Wam dziękuję, że byliście. Pozdrawiam Was razem z tymi Pegazami i bądźcie uważni, zmotywowani, ciekawi tego, co spacer może wprowadzić w Wasze życie. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest MultiLife, Twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.